Herbata Hojicha została wynaleziona w Japonii w 1920 roku. Przynajmniej tak się twierdzi. Stało się to za sprawą kupca, który miał chłodnicze zapasy herbaty Bancha, która była stara i zwietrzała. Więc ją uprażył, aby nadać jej nowej, ciekawej nuty, nowego aromatu, żeby ją po prostu uratować. I okazało się to strzałem w dziesiątkę. Japończycy pokochali prażoną herbatę i kochamy ją również my. Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Hojicha to nic innego jak prażona herbata. Prażona, ale no nie do końca jest to takie oczywiste, bo wiele herbat tak naprawdę jest prażonych. I zauważcie, większość chińskich herbat przechodzi prażenie na wokach, które tak naprawdę ma powstrzymać oksydację. Wiele herbat jest suszonych na tyle intensywnie, że wręcz prażonych, wędzonych. Prażenie jest nieodzownym elementem herbat Oolong z Wui. No tu oczywiście odbywa się to inaczej. Tutaj herbatę umieszczamy na takich specjalnych konstrukcjach, od spodu żar, żadnego pyłku herbacianego nie może spaść, bo będzie dym, będzie smród. Tą herbatę zostawiamy, żeby leżakowała, wyciągamy po pewnym czasie, prażymy ponownie. Bardzo popularne jest prażenie herbat Oolong na Tajwanie, no i w takiej bardziej tradycyjnej wersji chińskiej również. No a Japończycy prażą swoje herbaty używając ceramicznych naczyń. Jest to prażone na ceramice i ma to na celu, no, tak jak się rzekło na początku, no, odświeżenie zwietrzałej herbaty, dodanie tej charakterystycznej nowej nuty prażoności, tego karmelu, gdzieś takiego słodu, może chleba razowego, gdzieś jakichś takich orzeszków, wiecie, wszystkiego, co wiąże się z prażeniem, takiej chlebowej skórki na przykład, czy nawet jakichś takich nut smażonych warzyw. Bardzo mi się to podoba. No i nie tylko możemy kupić gotową prażoną herbatę, możemy to zrobić też samemu w domu. W Japonii bardzo popularne jest takie urządzenie. To jest do domowego prażenia hojichi. Nazywa się to hojicha iriki, czyli no, po prostu taki... Nie, mi to bardzo przypomina taki czajniczek do parzenia, no ale zauważcie, nie ma dzióbka, wylewu, za to ta rączka jest dziurawa na wylot. Robimy to w ten sposób, wsypujemy do środka herbatę, którą chcemy uprażyć, potrząsamy nad źródłem ognia, to się nagrzewa, no i sama temperatura tej ceramiki dobrze trzymającej gorąco sprawia, że nam się to praży i praży, a dzięki tej rączce, kiedy już jest gotowe, zanim się spali, zanim zacznie śmierdzieć i kopcić, kiedy już jest gotowe takie, jakie chcemy, możemy to dość szybko wysypać przez tę rączkę, żeby szybko przerwać proces prażenia samej herbaty. Dzięki temu każdy może sobie właściwie uprażyć w ulubionym przez siebie stopniu. Trochę bardziej zieloną zostawić, uprażyć bardzo ciemno, wręcz tak czekoladowo. Samej hojiczy mamy też kilka rodzajów. Standardowo praży się herbatę Bancha, czyli herbatę codzienną z późniejszego zbioru, z pełnych liści, która no, często nie ma aż tak wyszukanego aromatu, żeby było ją żal przyprażyć po prostu. No wiadomo, nikt nie będzie prażył delikatnej sinci czy gyokuro, no bo po prostu żal tłamsić ten piękny aromat. Ale jest też prażona sencha. Drugą taką najbardziej popularną herbatą, którą się praży, jest kukicha, czyli herbata zrobiona z samych łodyżek, z samych badylków herbacianych i to aż się prosi o uprażenie. Sama ta herbata jest dość słodka i taka niewymagająca, no a po przyprażeniu to już w ogóle takie zupełne komfort tea na wieczór, więc myślę, że znajdzie się wielu miłośników, aczkolwiek liściasta hojicha też świetnie się nadaje na każdą porę dnia. Co więcej, jest dość łatwa w parzeniu. Nie musimy tutaj jakoś bardzo przestrzegać temperatury. Te wyżej prażone hojicze można lać nawet wrzątkiem, te niżej prażone no jednak tam troszeczkę ostrożniej, a kiedy mamy do czynienia z bardzo prażoną kukichą, czyli bohojichą, czyli w sumie no taką hojichą z patyków, wysoko przyprażoną, to
no, sam fakt, że są to patyki i że są prażone sprawia, że właściwie nie musimy się tą herbatą w ogóle przejmować. Możemy zalać wrzątkiem i nawet nie odcedzać, tylko po prostu sobie popijać. Jest przyjemna, słodka i można z niej zrobić różne napoje. Nie tylko na ciepło, ale też na zimno. Można dodać cytryny, która się świetnie komponuje. Można dodać mleka, żeby uzyskać coś podobnego do kakao. No ale my zaparzymy sobie tradycyjnie. Użyjemy do tego typowego japońskiego czajniczka. Chlup od świeżego źródełka, świeżej źródlanej wody, no aż nastraja do parzenia wyszukanej herbaty, więc bardzo jestem ciekaw, jak nasza chodzicza będzie smakowała na tej cudownej źródlanej wodzie. Parzymy! Chodzicza gotowa, bardzo aromatyczna, pięknie bursztynowa, dużo ciemniejsza niż zielona herbata, choć technicznie do zielonych herbat się zalicza. Pachnie pięknie karmelem. Polecamy prażyć sobie w domu. Poza tym, że można dużo różnych chodzić kupić, no można sobie również uprażyć samemu, nawet nie posiadając takiego sprzętu odpowiedniego. Można użyć po prostu suchej patelni i podprażyć według własnego gustu herbatę, jaką się lubi. Przy czym no, polecamy oryginalnie bancze i w ogóle japońskie herbaty, ponieważ zauważcie, w chodziczy czuje się tę Japonię jednak. Jest trochę Japonii, mimo że podstawowy aromat tej herbaty jest zamaskowany. Tak czy inaczej, warto prażyć i parzyć. Wyśmienita. Ja jestem w ogóle fanem chodziczy, sam sobie chętnie prażę. I musicie wiedzieć, że to nie wszystko, ponieważ pojawiła się na rynku chodzicza mielona na proszek, a przed nią jeszcze wiele innych zastosowań.